Witamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, to jest nadzwyczajny odcinek programu Żużlowe Dranie. Tu jest redaktor Kuźbicki. Dzień dobry. A tutaj są maszyny, 4 motocykle z przeróżnych epok żużlowych i te wszystkie motocykle sprowadził tutaj człowiek legenda, nie waham się tego powiedzieć, Rafał Lewicki. Rafał, jesteśmy już na żywo, proszę Ciebie. I teraz chodzi o to, ja Ci przekazuję mikrofon, żebyś opowiedział, co to są za fury, od której w ogóle zaczynamy, skąd je wziąłeś, ile one kosztowały i kto na nich co zdobywał. Może zacznijmy od tej najstarszej, co? No tak, no są w sumie dwa o tym samym roczniku, 1933. Na wypadek, gdyby padało, to nagrajmy też tak brzmi, a to tak brzmi. Brzmi dlatego, że się zbiera na burzę i ten motocykl niestety, on jest mocno wrażliwy na to, że to warunki są trudne i dla nas, ale i dla niego. Ale mimo wszystko dał radę, szacunek, 93 lata, dziadek, albo i pradziadek, a daje radę, nie? No właśnie chciałam powiedzieć, że tak brzmi historia, Michał. No poezja dla uszu, co? 33 rocznik. Moja babcia świętej pamięci była 32. Czyli moja babcia miała roczek, urodziła się w Lwowie, jak ktoś wyprodukował ten motocykl. Niesamowite. Robi to naprawdę wrażenie, że to jeździ, że to nie rdzewieje. Mój samochód ma 8 lat i już go, jak to się mówi kolokwialnie, ruda bierze, a tego nic nie bierze. Naprawdę, Rafał, że ty to znalazłeś, kupiłeś, przywiozłeś tu, to jest szacunek ludzi ulicy. A to jest zaledwie jedna z 4 maszyn, które zobaczycie w ekstraordynaryjnym odcinku programu Żużlowe Dranie, w którym profesor Lewicki przeprowadzi Was przez historię sprzętu żużlowego. No tak, serdecznie na to zapraszamy jak najbardziej. Motocykl dzięki uprzejmości Daniela i Wioli tutaj trafił, ale też i Bartka i Rafała, te kolejne 3. Tak naprawdę w Australii się wszystko zaczęło w 1923, a w 1936, dokładnie 90 lat temu, Lionel Van Praag i Wembley, 74 000 widzów, pierwszy w historii mistrz świata z Australii. Dzisiaj tych motocykli współczesnych jest tutaj dużo, ale takich mamy 4 i to jest coś, co mnie mocno fascynuje i chciałbym się z Państwem tym dzielić. Jeśli się temat podoba, to będziemy kontynuowali poprzez Esso, jawę dwuzaworową Westleya, Godena, MK1, MK2, czyli to jest Street, dziadek Jasona Krampa, który wprowadził 4-zaworowe silniki do żużla. Po Radżu, to jest ciekawe, Radż był pierwszy w latach 30., ale wtedy ta dwuzaworówka Jab była tak genialną konstrukcją. Zresztą na jednych z motocykli jest patent, czyli naprawdę to wtedy nie było byle co. Te Japy 3 dekady dominowały na światowych torach żużlowych. 21 mistrzostw świata. Ostatnie Ivana Maugera w 1968 roku. To mówi samo za siebie. Dzisiaj mamy GM, dzisiaj mamy inny rynek tunerski, ale tych smaczków jest tyle, że to byśmy musieli podzielić nie na 1, ale na 8 odcinków. Dzięki temu, że te motocykle są dzisiaj z nami, możemy tą historię przybliżyć i o niej opowiadać. Co ciekawe, wiecie co, kim był z zawodu trzeci w historii mistrz świata, Arthur Bluey Wilkinson. Rzeźnikiem! O, proszę bardzo, pan jest przygotowany. Słyszałem. Tak, jako rzeźnik pracował w Australii, ale motocykle go pociągały. Przyjechał do Europy, dostał właśnie w West Ham. Możemy pokazać w tym klubie West Ham Speedway. To nie tylko piłka nożna, proszę Państwa, to także był żużel. Wokół Londynu było ośrodków, Crystal Palace. Tam w 29 roku 30 000 ludzi na prowizorycznym torze. Ludzie jak sardynki nabici na murawie oglądają zawody, część na zewnątrz. To tak się zaszczepiło. Johnny Hopkins był ogromnym wizjonerem, promotorem cyrkowym, ale wiedział, że sprzedaje się show. I on w tych wyścigach na motocyklach właśnie to show widział. Australia połknęła bakcyla, Wielka Brytania połknęła bakcyla, później dalej reszta Europy, Polska, Skandynawia. I ten spektakl, to show nadal się dzieje. My jesteśmy ciągle w tym mocno zanurzeni w tej akcji. No piękne jest to, że możemy zestawić tę niesamowitą historię z tą nowożytnością i tym współczesnym żużlem. Ten oto motocykl 33 rocznik Radż Jab i to jest
tak jak powiedziałem, Raj był konstruktorem kompletnych motocykli, ale John Alfred Prestwich, konstruktor silnikowy z Wielkiej Brytanii, przy współpracy z kolegami z fabryki, za namową tak naprawdę, kiedy to na Stamford Bridge zobaczył żużel po raz pierwszy, dał się namówić na to, żeby wyprodukować silnik dedykowany do żużla. I te właśnie pierwsze jednostki, te Japy o pojemności 500 cm3 przy obrotach 6000 na minutę były w stanie wygenerować około 40 koni mechanicznych mocy. To był przełom, bo wtedy na stadionie Wembley odbyły się testy, gdzie motocykle osiągały prawie 50 mil na godzinę. I to był punkt zwrotny. Później te właśnie lata przedwojenne, czyli Lionel Van Praag, ale Jack Milne, Amerykanin, mistrz świata, i właśnie wspomniany tutaj Arthur Bluey Wilkinson. To są 3 nazwiska, które zagościły w panteonie właśnie mistrzów świata. I na takim właśnie motocyklu, praktycznie identycznie wyglądającym, Tommy Price na Wembley został mistrzem świata. Natomiast ciekawe, tutaj znowu zmienił się konstruktor podwozia. I tutaj widzimy, jest to Erskine Starride, tak się nazywa ten motocykl, jeśli chodzi o podwozie, czyli Jap Erskine Starride. Nazwa się wzięła od imienia i nazwiska Mike Erskine, to jest były żużlowiec, również startował nawet w finałach światowych. Co prawda bez wielkich sukcesów, ale no jego warsztat, który się mieścił w Southampton, no był również oblegany przez tych, którzy chcieli te motocykle coraz bardziej przystosowywać, bo mówiliśmy o stylu jazdy. To tak jak nawet dzisiaj prowadziłem ten motocykl, stąd też no jestem sposobem, bo biegaliśmy, próbowaliśmy, już 2 uruchomiliśmy, za chwilę miejmy nadzieję, że wszystkie po kolei, to nie jest taki prosty zabieg, ale prowadząc ten motocykl nawet można się zmęczyć. Już ten z 72, na którym tą opowieść, jeśli chodzi o wątek Japa, na dzisiaj byśmy zakończyli, bo to jest też ciekawa rzecz. Ten motocykl już się prowadzi nawet dużo lepiej, już jest lepsze łożyskowanie, wszystko się fajniej kręci, natomiast jest to konstrukcja o tyle ciekawa, że wyposażona w podwozie, przygotowane podwozie przez Alfa Hagona, znakomitego konstruktora wielorakich motocykli wyścigowych. Można znowu gdzieś tam googlując wpisać Alfa Hagon, Wielka Brytania. Czy są jakieś relacje między tym Alfa Hagon a tym Hagon Tak, Shocks? oczywiście, tak. Jakie to są relacje? To są jakby, no, to są kolejne pokolenia Hagonów, tak? Martin okej, Hagon, okej. tak, to Jest taki Dzisiaj jest żużlowiec. sam Hagon. No, sam to jest pewnie wnuczek, tak? Także Aha, to aha. rodzina Hagonów mocno w sporcie żużlowym się oznaczyła. Nie tylko, ogólnie w motorsporcie. Natomiast idąc tutaj dalej, do tej jednostki przechodzimy. Howard Cole na podzespołach niektórych Japa zbudował swój silnik, tak jak powiedziałem, na autorskim podwoziu Alfa Hagona. Wyprodukował około 40 z tych jednostek, ale 3 bądź 4 zostały w ten sposób przygotowane, nie widać tego gołym okiem, że ich pojemność wynosi 603 cm, czyli są przelitrażowane, nieregulaminowe, tak jak 500. Użył tego po to, żeby przekonując jakichś dobrych zawodników do testów, do próby, nie mamy informacji, że były używane na zawodach, więc do oficjalnego oszustwa nie doszło. Chciał przekonać zawodników, patrzcie, ta jednostka może konkurować, mało tego, może być lepsza niż Jawa. Jednak plany spełzły na niczym, zawodnicy nie byli zachwyceni, mimo że tak jak powiedziałem, motocykl już przygotowany w trochę lepszej technologii niż poprzednie Japy. Tamte, mimo że były jednostką bardzo udaną, to sprawiały sporo problemów, głównie z wyciekiem olejów, gdzieś tutaj spod głowicy. Części w nich używane nie były tak dobre jakościowo i tutaj, tak jak powiedziałem, no, Japy dokonały żywota. Tak naprawdę ostatnim akcentem była produkcja 40 silników 4-zaworowych Japa. Zbiegło to się z 4-zaworówką. Pierwszą taką najbardziej udaną Westleyem, ale też musimy pamiętać o Nilu Streetie, dziadku Jasona Crampa, teściu Phila Crampa. I to oni byli prekursorami przeróbki Jawy 2-zaworowej na 4-zaworową. Góra się różni
trochę będzie kiedyś okazja to Państwu pokazać. Takie silniki w naszej kolekcji również się znajdą. I te silniki definitywnie doprowadziły do tego, że Jup umarł śmiercią naturalną, pozostawiając na pewno po sobie syrenę alarmową, tak, tutaj dochodzącą w tle. Rafał, przerwę Ci na chwilę. Czy jesteś w stanie tylko patrząc na silnik stwierdzić, że to jest 600, a nie 500? Nie da się. Tutaj to chodzi o to, że w środku można ten cylinder nienaturalnie powiększyć. Tutaj nie ma też czasu, żeby rozpisywać się kiedyś, kiedy będziemy o tym mieli okazję porozmawiać dłużej, nie zabierając czasu i to taki program dla koneserów stworzyć, to tutaj gołym okiem chociażby tego silnika nie da się ocenić, że to jest silnik o większej pojemności. No dobrze, czy my jesteśmy w stanie te silniki odpalać i czy damy radę to zrobić teraz, Rafał? No tak, jak najbardziej. No taki jest zamysł, żeby wszystkie 4 nam gdzieś tutaj zagrały, począwszy od tych najstarszych, tak, one są starannie tutaj odrestaurowane, gotowe do akcji dzięki uprzejmości po kolei Daniela, Violetty, później Rafała i Bartka. Czekaj, bo mamy Dominika Kuberę. Dominik, ty wiesz w ogóle, co to są za motocykle? No tu widzę jakiś Golf napisany, tu jakiś BMW. Nie. Wiesz, z którego roku jest tamten? Strzelaj, możesz się pomylić o 10 lat. 48. Aj, 33, o 15. Przegrywasz, Dominik, co ty na to? 33, no? A ten? Tak? To już pewnie będzie trochę nowszy, nie? To jest podchwytliwe pytanie, Domin. 52. Nie, 33. Dalej idziemy. Ten. 2-0 dla Ciebie, Koro. Który to jest rocznik, Dominik? 4,7. Brawo, widziałeś? No i tutaj ten. To będą tak od najstarszego, to będzie 50 rok około. Ten jest 72. 500, 500, 500. A ten ma ile pojemności? Niebieskie, a nie czarne. Tak, na oko. No, chyba 500 też, czy nie? No i to jest właśnie cała ta sztuczka, że nie widząc tego, Howard Cole wyprodukował 40 takich motocykli, ale 4 z nich są o pojemności 603. Nieregulaminowe. Nie szkodzi. Chodziło o to, żeby zawodników przekonać, że są lepsze niż dwuzaworowe jawy. I na testy 4 takie zostały wypuszczone też. Na zawodach, z tego co wiemy, nie wyjechały. Natomiast już wtedy próbowano gdzieś tam takich nieczystych zagrań do tego, żeby konkurencję zdominować. No proszę, no proszę. Z historii nigdy za dobry nie byłem. Pozdrawiam moją panią od historii. Pozdrawiamy, Domin, nie przeszkadzamy, przygotowuj się, na razie. Dobra, Rafał, odpalamy? Tak. Odpalamy. Wołaj majstra. Gracek! Palimy je. Dobrze, proszę Państwa, Rafał poszedł po Gracka. Ja mogę powiedzieć, że ten motor był już wcześniej odpalony i dostałem za zadanie operować manetką tak, żeby nie zgasł. Nie zgadniecie, co się stało. Zgasł Kuźbikowi motor. Kuźbik mówi, błagam, nie pokazujcie tego w telewizorze. Zgasł mu motor, tak jakby nie wyszła noc poślubna. Dobra, czekamy, będziemy to odpalać, proszę Państwa. Możemy Wam zdradzić, że to brzmi trochę inaczej niż współczesne motory. Kuźbik, jaką masz teorię? Dlaczego one brzmią inaczej niż współczesne maszyny? Zanim Rafał powie, to ty wyraź swoją teorię. Wynika to z różnicy w konstrukcji, Michał. Bardzo dziękuję. Rafał! Dobra, wystarczy, Rafał. Słyszeliśmy, jak on brzmi, a teraz nam powiedz, dlaczego on brzmi inaczej niż współczesne Nie silniki. ma tłumika przede wszystkim, tak? To jest zupełnie tak zwany, o proszę bardzo, przelot pełny. No mówiłem, Koro. Tak, Marcin Kuźbicki mówił, że to wynika z innej konstrukcji. Super ci poszło, Kuźbik. Dobra, którego odpalamy teraz? Masz siłę jeszcze jednego No odpalić? musimy je zaprezentować w pełnej okazałości. Raz jeszcze, Nikoś, nie poddamy się. Nikoś, nie poddawaj Raz się. nie wykluczył, jedziemy raz jeszcze. Też ci zadam jakieś fachowe pytanie, Dobra, Michał. Który dobra. ci się najbardziej podoba z tych 4? Mi się najbardziej podoba, wiesz, to ten czerwony. Czerwony i błyszczący. Ale to ze względu na kolor i że znaczy, błyszczy. Ja jestem jak dziecko. Czerwony, błyszczący to musi być szybki. Dlaczego Ferrari jest czerwone? Bo jest szybkie. Różnie bywa z tym. Tak, ale Mnie się najbardziej podoba ten. to jest taki vintage, nie? Tak, tak, tak. Jakbym miał któryś mieć w swojej kolekcji, to najbardziej chciałbym taki. Jeżeli Nikosiowi jeszcze raz zgaśnie, to zabieramy mu licencję. Nie no, zobacz. Profeska. Rafał, jak 4 takie chodziły,
to o ile było głośniej na stadionie niż jest teraz. To było pięknie, nie? Było wspaniale, po co nam te ograniczenia? Było Dolby Surround, to nawet nie stereo. Dokładnie tak, pięknie to brzmi, proszę Państwa. Bez Rafała nie idzie odpalenie tego drugiego motocykla, ale może to 3 razy sztuka. Nie. Bardzo ładny pokaz, panie Rafale. No prawie. Prawie wszystko nam poszło tak jak chcieliśmy. Tu się delikatnie sprzęgiełko popuściło, ale to jest mniejszy szczegół, nie? Zaraz dojdziemy do ładu. Powiem wam, tak, być żużlowcem w tej epoce to nie jest piece of bread, to nie jest kawałek chleba łatwy, a dla mechaników tym bardziej, bo jak widzicie, takie zawody w tamtym czasie niejednokrotnie przy upale. Wtedy nie mieliśmy air condition, nie mieliśmy lodówek i schłodzonych napojów, a mimo wszystko z nas się leje. Więc szacunek dla mistrzów z tamtej epoki, dla tych wszystkich, którzy tyle emocji od lat dostarczają. Tak jak powiedziałem, ten wątek historyczny, 90 lat po Mistrzostwie Świata Van Praga oficjalnym. Ten duch tutaj z nami dzisiaj jest. Ten żużel ciągle z tamtych lat może być obecny dzięki uprzejmości, tak jak powiedziałem, moich przyjaciół i kolegi z Wielkiej Brytanii, które doprowadził je do tego stanu, że one dzisiaj ciągle mimo upływu lat działają. To żywię też nadzieję, że będzie i dane i przyprowadzić te czeskie jawy dwuzaworowe i tą konwersję Nila Streeta, dziadka Jasona Krampa, ale też po kolei i Wesleya, i Godena, aż przeprowadzając państwa przez całą historię do czasów współczesnych. To zawsze był wyścig zbrojeń. To nie tylko zawodnicy, oczywiście to oni są najważniejsi, kierowca, ten zawodnik to jest ten najistotniejszy element, natomiast odkąd motorsport faktycznie stał się taką rywalizacją, tutaj w przypadku żużla, z tego show, bo też musimy dodać, Johnny Hoskins płacił dodatkowe pieniądze zawodnikom za to, że wydobywał się ogień z rury wydechowej. Jeśli te zawody były rozgrywane w nocy, czy przy takim słabym oświetleniu, to były dodatkowe emocje, tak, no, tak jak powiedziałem, tłumy widzów i ten show zawsze był, to jednak później stał się to też wyścig konstruktorów, wyścig z tym, żeby te prędkości były lepsze, te konstrukcje stawały się lepsze. Tutaj mówimy o tej ramie Radża. Radż nie wyrabia się z wykonywaniem tych podwozi na czas i dealer, przejdźmy z powrotem do tego pierwszego motocykla, dealer silników Japa wykupuje licencję na produkcję podwozi i tutaj praktycznie wizualnie bardzo podobne podwozie właśnie na licencji Radża wykonuje Martin. Jak przejrzymy
te fotografie z tamtych lat, to Lionel Van Praag, to Bluey Wilkinson, to bracia Milne, używali takich właśnie motocykli w tamtych czasach. Dużo na szczęście dzięki kolekcji Johna Somerville'a się zachowało. Zachęcam do wygooglania 280 000 zdjęć z całej epoki Speedwaya. Niesamowita kolekcja. Dla koneserów można wejść na stronę, zamówić, kupić sobie papierową wersję, ale przeglądać można całkowicie za darmo. Wspaniale tutaj pokazana historia. Tutaj możemy jeszcze najechać. To jest właśnie pokłosie tego tutaj chociażby wydarzenia. Pierwszy finał Mistrzostw Świata na Wembley. Zadowolony, umorusany w żużlu, bo to zawodnicy jeździli na żużlowych czarnych nawierzchniach. Van Praag, który, tak jak popatrzymy, na motocyklu bardzo podobnym, czy praktycznie identycznie wyglądającym konstrukcyjnie, tutaj też się ściga, ale popatrzmy, Eric Langdon i jego mina mówi wiele. Tutaj mówiliśmy, tak, on umówił się z Van Praagiem, że kto wygra start i pierwsze kółko, zostaje mistrzem świata, ale z jego opowieści po latach w takim brytyjskim magazynie Vintage jest rozmowa właśnie z Ericiem Langdonem, który zdradził nam trochę kuluarów, były do wygrania potężne pieniądze. 500 czy 600 funtów, a motocykl kompletny kosztuje 87. Także mamy 7-8 motocykli jako nagrodę. I dogadują się tak, dzielimy się na pół. Kto wygra start, pierwsze kółko, zostaje już nieruszany. Van Praag nie dotrzymuje umowy, ma go minąć na ostatnim okrążeniu i to on jest tym koronowanym. Gdzieś tam w tym artykule przejawia się taka informacja, że Van Praagowi nie zależało na pieniądzach. On chciał być tym pierwszym koronowanym mistrzem świata i takim pozostał. Sportowa rywalizacja, serce mistrza, to jest to. Dokładnie, tak jak tutaj powiedziałaś, więc no, takich historii jest dużo. Ja mam nadzieję, że to też jakby się Państwu też będzie podobało, że byśmy wiedzieli, że ten piękny produkt, jakim jest żużel, ma swoje głębokie korzenie właśnie najpierw w Australii, później poprzez Wyspy Brytyjskie, ale też i Polskę, bo tutaj wrócę raz jeszcze do tego 1948 roku, gdzie z kontyngentu z eksportu przyjeżdża do Polski pierwsza seria 8 motocykli Jap, właśnie takich Martin Jap. Tu też na to mamy fotografię. Mamy tę fotografię dzięki uprzejmości Jarka Gamszeja, kiedy te motocykle są ściągane z tej ciężarówki, z skrzyni, wyciągnięte. 8 sztuk dla kadry Polski Japów, bo wcześniej te wszystkie wcześniejsze wyścigi w Polsce i także przedwojenne, tam był i akcent kobiecy. Pani Hilda, tak, również rywalizowała, też na to są zdjęcia, dzięki uprzejmości pana redaktora Henia Grzonki. Ale tak naprawdę te motocykle dedykowane do żużla dopiero trafiają do Polski w roku 1948. Na Japie startował też pierwszy polski finalista Mistrzostw Świata w 1959 roku, Mieczysław Połkart. I tu znowu, panowie, mam ciekawą informację. Jak myślicie, kto był tunerem wtedy? Albo kto maczał palce przy silniku Japa Mietka Połkarta? Ojciec Ryszarda Kowalskiego. Nie, ale idąc bardziej na północ, podpowiem. Bardziej na północ, czyli ktoś z Gdańska. Nie, jeszcze dalej, za morzem. Jan Anderson. No, blisko jego rodak, ale kto jest najbardziej utytułowany po Tonim Ricardsonie zawodnikiem ze Szwecji? Ove Fundin. I mechanik Ove Fundina, nomen omen pan Lindholm, on produkował krzywki do tych motocykli i to z takiej krzywki korzystał na Wembley Mieczysław Połkart. A to jest o tyle ciekawa historia, że wtedy, kiedy polska reprezentacja, czy Mieczysław Połkart z ekipą przyjechali do Anglii, na torze New Cross odbył się turniej towarzyski poprzedzający ten finał i wtedy tam Mieczysław Połkart wypadł bardzo dobrze. No i też różne źródła, między innymi też córka Mieczysława Połkarda taką informację panu Jarkowi Gamszejowi przekazała, że wtedy też doszło do takiego jakby spisku, można by powiedzieć, sabotażu. Motocykle Polaka w drodze na trening na Wembley zaginęły, więc on zmuszony był używać innych jednostek. Ale zaginęły przypadkowo, czy zaginęły, bo miały zaginąć? Wiecie co, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, natomiast znalazły się przed finałem, ale na treningu, czyli dopasowanie tego sprzętu już nie mogło się odbyć. A I powiedz mi, Rafał, taką rzecz. Oglądając stare filmiki z lat 30., 40., widać, że oni nie jeździli ślizgiem kontrolowanym za bardzo. Czy to dlatego, że na tych motocyklach się nie dało, czy oni po prostu jeszcze wtedy nie umieli?
No nie, były przede wszystkim inne tory. Nawierzchnia żużlowa, luźna, która nie pozwalała, te motocykle zupełnie pracowały w innym zakresie obrotów. Tutaj te Japy miały około 40 koni przy 6000 obrotów. Dzisiaj mamy tych obrotów kilkanaście, więc Down the straight at full speed. Into the broadside that sends cinders flying towards the crowds lining the safety rail. They're entering the last lap, round the top bend. Down the straight. Into the last broadside. And now for the finish. And here he is, the winner. Lights go up and the riders return to the pits. They'll be racing again in the fourth heat, for each rider takes part in 6 races in an evening, and so the bikes have to be overhauled once more. Plugs are changed. Na tym chyba możemy skończyć nasz ekstraordynaryjny odcinek historyczny, ale nie ostatni, bo będzie jeszcze druga część, tak? jest wątków, jest tyle, że jeśli tylko pod tymi filmami zostawicie komentarz dla zasięgu i łapki w górę, subskrypcję kanału Eurosport i żużlowe dranie, czy jak to mówię, świry, bo żeby dranie, ja świr. Na tym to z miłą chęcią takie niespodzianki dla Was będziemy też przygotowywali. Dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.